Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es papa, où t'es? Tajlandia, Phuket. Hotel Barcelo Coconut Island. Tak prezentuje się widok bezpośrednio z górnego lobby. Także zobaczmy, jak to wygląda. Całe lobby jest w pełni otwarte, co pozwala nam od razu poczuć powiew bryzy bezpośrednio z plaży oraz napajać się widokiem palm, roślinności, basenów i tego, co Tajlandia potrafi nam najlepiej zaoferować. Na filmie przedstawię swoją indywidualną ocenę, jak to wygląda, jak to widziałem, także będzie trochę widoków, trochę jedzenia, także zapraszam do oglądania. Swoją przygodę z wyspą zaczynamy od przypłynięcia z Phuket na wyspę Coconut za pomocą łodzi, która zabiera nas razem z naszymi walizkami. I od tego zaczniemy również i my. Hotelowa plaża nie jest jakoś wybitnie spora, natomiast w zupełności wystarczająca. Czy jest ładna? Nie powiedziałbym. Można znaleźć dużo ładniejsze plaże niedaleko, o czym powiem później. Sama plaża miewa duże przypływy i odpływy, co niestety czasami ukazuje elementy, które byśmy nie chcieli zobaczyć, jak jakieś fragmenty butelek, jakieś śmieci, ale również też stworzenia morskie, jak meduzy czy małe kraby. Sama woda jest wybitnie ciepła i jeżeli komuś nie przeszkadzają takie, powiedzmy, delikatne mankamenty, to w zupełności mu to wystarczy. Hotel oferuje wiele atrakcji, które dostępne są w różnych wersjach posiadanych, wykupionych pakietów. Ja to będę mówił z perspektywy posiadacza All Inclusive wykupionego z biura podróży. Przykładowym plusem, którym byliśmy zaskoczeni, jest możliwość wypożyczenia kajaku czy paddla w godzinach pracy tutaj z takiego jakby punktu sportowego, co umożliwia wpłynięcie w pław, żeby napajać się widokiem tutaj pięknych wysp, morza. Także jest to bardzo ciekawy element. Oprócz tego również można wypożyczyć rower i przejechać się po wyspie. Także technicznie rzecz biorąc jest wiele rzeczy do zrobienia nawet na samej wyspie. Także jest to wielki plus. Dobrze, ale przejdźmy do tych ważniejszych rzeczy. W hotelu są 3 baseny, z których możemy skorzystać. Jest to basen główny, basen spokojny oraz basen tak zwany imprezowy od lokalu, który również obsługuje klientów zewnętrznych. Odbywają się tam co sobotę imprezy, jeżeli tak to można określić, gdzie gra dość głośno muzyka
jest podawany alkohol, więc jest bardzo fajny. Jest to ogólnie basen dla dorosłych, ale basen ogólny jest dla każdego. Jeżeli ktoś chce trochę poczuć swobody i odpoczynku, zawsze może położyć się przy basenie tak zwanym spokojnym. W hotelu również są zjeżdżalnie, jedna taka lepsza, druga taka dla, powiedzmy, głównie dzieci, także również i tu możemy zaznać trochę frajdy. Woda w basenach jest bardzo przyjemna, pozwala na wejście praktycznie od razu, żeby się ochłodzić, popływać, a później odpocząć na leżaku. Jeżeli chodzi o ilość dzieci, jest na szczęście ich niezbyt dużo, ale dodatkowo w hotelu jest coś takiego jak Kids Club, który zajmuje się przez większość dnia nimi, dzięki czemu nie są one praktycznie zauważalne, co ułatwia oraz pozwala na odpowiedni relaks wśród tej pięknej roślinności. A w końcu kolor zielony uspokaja, a tu jest jego poddostatkiem. Pomimo że hotel znajduje się na wyspie, muszę określić, że jest to naprawdę zupełnie inna liga hoteli, do których miałem okazję się udać. Jest to naprawdę wysokiej klasy ośrodek, gdzie jest wszystko, czego potrzebujesz. Dobry internet, bardzo dobre jedzenie, które później zademonstruję, dobry pokój oraz wszystko, czego potrzebujemy. Pokażę teraz kilka fajnych przebitek, lobby, drogi do restauracji czy innych, tak żeby oddać to, co udało mi się zarejestrować. Także jak widzimy, jest dużo różnego typu elementów zielonych, ładnych dla oka. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Przejdźmy teraz do najważniejszych rzeczy, czyli jedzenia. Także pokażę, jak wyglądają knajpy, jakie są knajpy oraz jakiego rodzaju możemy dostać jedzenie. A jedzenie tutaj jest wybitnie dobre. Z racji, że posiadaliśmy opcję All Inclusive, to przedstawię to w tej formie, jaką my posiadaliśmy, więc to, co jest dostępne w cenie odpłatnie, jest oczywiście zależne od tego, jaką się posiada ofertę. Oczywiście, jeżeli chodzi o śniadania, to praktycznie są zawsze takie same w każdym hotelu, więc tutaj nie możemy wymagać nie wiadomo czego. Natomiast są fajne rzeczy typu jak codzienne smoothie, różnego rodzaju kawy, które można poprosić, także każdy znajdzie coś dla siebie. Na pewno się naje. Tak, aby później zrobić trochę więcej miejsca na wybitnie dobre lunche, obiady czy kolacje. W hotelu znajdują się dwie główne restauracje: azjatycka oraz europejska śródziemnomorska. Są one otwarte obok siebie, podają one dania w formie lunchu, obiadu czy kolacji w wersji à la carte oraz w niektóre dni bufetu. Informacje na temat, czy jest to bufet czy wersja restauracyjna, podawane są zazwyczaj na odpowiedniej tablicy, która znajduje się przed samym wejściem do restauracji. Także tutaj zademonstruję wersję, jakie to jedzenie
można uzyskać, jak jest przygotowane. Wersja à la carte była dla nas bardzo miłym zaskoczeniem, czymś, co zawsze chcieliśmy doświadczyć. Oczywiście nie wszystkie pozycje są w cenie i nie wszystkie pozycje są w tak zwanym all inclusive. Niektóre mają wersję powyższonego all inclusive, niektóre są po prostu płatne. Natomiast tutaj zademonstruję kilka opcji, tak żeby pokazać, jak są przygotowane oraz dlaczego przygotowywane były w trochę wolniejszym tempie niż standardowo. Tutaj dość ważna kwestia, czyli w wolniejszym tempie niż standardowo. W danym hotelu należy trochę poczekać na podanie jedzenia czy napoju, ze względu na to, że każde z zamówień jest zapisywane w formie opisanego zamówienia jak w restauracji. Restauracja obsługuje zarówno gości hotelowych, jak i gości, którzy przyjeżdżają na 1 bądź 2 dni, czyli takich chwilowych, którzy mają lub nie mają all inclusive. Stąd wynika to takie troszeczkę lekkie zamieszanie na początku. Trzeba się do tego przyzwyczaić, że za każdym razem trzeba podać numer pokoju, co daje im możliwość jakby obsługi nas oraz właśnie zamówienia danego jedzenia czy napoju, które chcemy. Czas oczekiwania mierzyliśmy specjalnie, żeby zweryfikować, jakie to są okresy oczekiwania. No i niestety są to czasami nawet i półgodzinne bądź 40-minutowe czasy oczekiwania na jedzenie. Oczywiście warto, bo jedzenie jest bardzo dobrze podane, przede wszystkim bardzo estetycznie podane. Natomiast no czasami, gdy się usiądzie i się czeka, ma się takie trochę dziwne złudzenie, że zostaliśmy ominięci i zapomnieni. Jako że gości jest dość sporo, nie jakoś bardzo dużo, ale jednak sporo i każda z potraw wymaga indywidualnego przygotowania. Nie są to gotowe dania, które po prostu oczekują na podanie. Robią to wszystko faktycznie na miejscu pod klienta i czuć to w smaku. Szczególnie w restauracji azjatyckiej, gdzie dań jest bardzo dużo, smaku są bardzo dobre i są bardzo ostre, więc warto zawsze poprosić ewentualnie o little spicy, czyli mniej ostre, mniej pikantne lub w ogóle nie pikantne. Nie ma dla nich to problemu, zapisują to bardzo miłe kelnerki, które naprawdę uwijają się tam jak mrówki, pracują bardzo dobrze, także no tutaj jest chapeau bas, jeżeli chodzi o kwestię obsługi, są bardzo mili. A także teraz podelektujmy się, jak wyglądały te dania w jednej, jak i drugiej knajpie. Jeżeli chodzi o restaurację nieazjatycką, czyli tą bardziej europejską, są to dania smaczne, ale nie posiadające już takiego wybitnego smaku, przynajmniej dla mnie, jak wersja azjatycka. No, azjatycka skradła moje serce, śródziemnomorska była ok. Oczywiście to były wszystko dobre dania, nie zdarzyło się sytuacja, żeby to było niedobre, niezjadliwe. Było to naprawdę dobre, a wyboru jest bardzo dużo. W hotelu dostępne są też dodatkowe restauracje odpłatne, z których możemy skorzystać. Niektóre z nich są w all inclusive wykupionym z hotelu. Niestety przy wykupionych z wycieczki w biurze podróży w Polsce są one niedostępne, no ale oczywiście każdy może tam zajrzeć i zobaczyć, co tam się dostanie. Tutaj przykładowa jest jeszcze taka wersja typu Laku Beach, czyli tam, gdzie się odbywają imprezy. Tam również można zjeść różnego typu kuchnie, czy napić się drinka. Natomiast tam wszystkie opcje już były odpłatne. Jeżeli chodzi o dostęp do leżaków, to jak najbardziej zawsze się coś znajdzie, czy przy basenie, czy właśnie przy plaży. Również są dostępne w Laku, natomiast dla standardowych gości, którzy nie są gośćmi Laku, są one dostępne od godziny 16. Natomiast nie jest to żadna nieprawidłowość, nie jest to żadna uciążliwa sprawa, bo zawsze da się coś znaleźć. Wiadomo, jest rezerwowanie jak to w każdym hotelu, ale jeżeli ktoś staje normalnie na śniadanie, to zawsze przynajmniej jeden leżak znajdzie, także nie jest to w żaden sposób problem. Przechodząc dalej, jeżeli mówimy o ułożeniu hotelu, infrastrukturze czy drodze do pokoju, zresztą o samym pokoju, którym za chwilę powiem, jak to wygląda. Oczywiście każdy pokój trochę będzie się różnił od siebie, w zależności od wersji, który się wybierze pokój i odległości, którą się
ma do danego pokoju. My akurat mieliśmy dość blisko samego punktu głównego, czyli lobby. W drodze do naszego pokoju od restauracji czy właśnie lobby możemy się nacieszyć takimi widokami, które na pewno sprawią, że ten relaks wciąż będzie nam dany. Przechodząc do pokoju, jest on przestronny, elegancki i ładnie urządzony. Łazienka również była dość spora. Mieliśmy do wyboru albo prysznic, albo wannę, także każdy znajdzie coś dla siebie. Jak widać, jest ona fajnie wykończona, elegancka, także można określić, że jest dość luksusowa. Jeżeli chodzi o Tajlandię, to nawet bym powiedział, że bardzo luksusowa. Czy tak wyglądała w każdym pokoju? Nie wiem, ale przypuszczam, że była bardzo zbliżona wyglądowo. My akurat wybraliśmy wersję z opcją jacuzzi, którą zaraz pokażę, a tak właśnie prezentował się pokój. Jest on spory, ma bardzo fajny i wygodny materac, dobrze działający internet, również dostęp do YouTube'a w telewizorze, można też podłączyć oczywiście komputer, jak i tutaj resztę rzeczy, które na pewno kogoś ucieszą. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że pokoje są różne. Bez jacuzzi, czyli wersji takiej klasycznej, są również też te domki jednorodzinne, więc na pewno trochę się będą różniły względem tego, co mieliśmy. Ale myślę, że sama jakość wyglądu i wygody będzie względna, taka jaką oczekujemy właśnie od naszych wakacji. Na terenie hotelu znajduje się mały, powiedzmy, że taki park orchidei, spa oraz siłownia, którą pokażę. Do tego spa prowadzi nas taka droga. Można tutaj sobie oczywiście zarezerwować masaż. Oczywiście są to ceny trochę wyższe niż standardowych masaży, czy w okolicy hotelu, bo znajduje się tam taka mała wioska, gdzie również się on tam znajduje, jest trochę tańsze, czy w samym mieście Phuket, gdzie tego znajdziemy dość sporo. Oczywiście, jeżeli komuś taki odpowiada, to w tych warunkach jak najbardziej również jest bardzo miło. Sama droga, która nas prowadzi do właśnie tego spa, czy właśnie małej siłowni, też jest bardzo przyjemna. Również w dalszym tym ciągu drogi znajdują się różne pokoje, także tych pokoi jest tutaj dość sporo jak na taką wyspę, więc trochę gości naprawdę może w jakichś okresach czasu być sporo. My akurat nie trafiliśmy, żeby było aż tak dużo, żeby to przeszkadzało. Tutaj przedstawię pokrótce siłownię, bo wiem, że dla wielu jest to bardzo istotne. Czy w ogóle jest? Jaka jest? Dla mnie była dość ważna, żeby była. Sama siłownia jest bardzo standardowa. Da się zrobić trening, ale wiadomo, typowo wakacyjny. Jeżeli ktoś lubi biegać, to jak najbardziej są bieżnie. Jeżeli ktoś lubi robić ogólny trening, no to też jak najbardziej może zrobić czy sobie biceps, czy inne ćwiczenia, także każdy znajdzie coś dla siebie. Na pewno jest fajny entourage i widok z okna. Klimatyzacja działa dobrze, także sama siłownia jest ok. Wiadomo, bywało się w lepszych hotelowych, ale no, nie przyjeżdża się tutaj na siłownię. A teraz parę ciekawych widoków i za chwilę podsumowanie plusów, minusów oraz co jest ważne, o czym pamiętać i na co zwrócić uwagę oraz czego się spodziewać. Myślę, że to też będą ważne informacje, które ułatwią znacząco komuś przyszłą wizytę, czy w hotelu, czy ogólnie w samej Tajlandii. Także nacieszmy się tym widokiem jeszcze przez chwilę. Jako że znajdujemy się na wyspie, praktycznie w dżungli, musimy być świadomi różnych dźwięków, które będą przede wszystkim dość słyszalne w nocy, czy ewentualnie w cichych fragmentach zieleni. Jest tutaj dużo różnych zwierząt, wszelkiego rodzaju owadów, także te dźwięki, które teraz będą słyszalne z tyłu, to są dźwięki, które są ogólnie słyszalne na co dzień. Także w nocy, jeżeli ktoś ma problem ze snem, raczej sugeruję zabrać sobie stopery, bo
no to są dźwięki dość głośne, naturalne, więc musimy być tego świadomi. Czy oprócz dźwięków na coś musimy jeszcze zwrócić uwagę? Tak, na słońce. Tutaj słońce jest naprawdę mocne, opala nawet przez parasol, także musimy zwrócić uwagę i szczerze, mocno zwrócić uwagę na kremy do opalania czy smarowanie się, ze względu na to, że nawet smarowanie się kremem 50 może spowodować oparzenia, także trzeba brać to na poważnie, jest to istotne, także zalecam, żeby tutaj tego nie wyśmiać, bo temperatury tu są wysokie, nie jakieś wybitnie wysokie, ale już przyjemnie wysokie, gdzie słońce parzy i to naprawdę parzy. I słowem końca, jako że film i tak wyszedł dość długi, niestety nie dało się tego wszystkiego opowiedzieć i pokazać przede wszystkim krócej, no bo nie wyszłoby to tak dobrze. Warto skorzystać z opcji popłynięcia na wyspę, która jest nieopodal, która w wersji All Inclusive jest w cenie. Przede wszystkim warto mieć wcześniej trochę wymienionych batów. Warto kartę SIM na pewno posiadać w wersji tajlandzkiej. Także to są elementy, o które warto zadbać. Czy coś jeszcze jest istotne? Raczej nie. Jest to naprawdę hotel godny polecenia, warty tych pieniędzy. Także ja osobiście oceniam bardzo wysoko. Także dziękuję za uwagę. Zachęcam do komentarzy, pytań. No i słyszymy się na kolejnym filmie. Także do następnego. Cześć.